W Singapurze nie brakuje atrakcji turystycznych. Już samo lotnisko Changi urzeka wszechobecną roślinnością oraz 40-metrowym wewnętrznym wodospadem ukrytym pod szklaną kopułą. Woda wypływa z umieszczonego na szczycie kopuły okulusa i spada 7 pięter w dół. Kolejną atrakcją jest Marina Bay Sands. Hotel składający się z 3 wysokich na 55 pięter wieżowców połączonych na górze skyparkiem w kształcie łodzi. Sławę zawdzięcza przede wszystkim odkrytemu basenowi znajdującemu się na platformie na 57 piętrze na wysokości 200 metrów. Symbolem Singapuru jest Merillion, mityczne stworzenie z głową lwa i ciałem ryby. Posąg mierzy około 9 metrów wysokości i pełni funkcję fontanny w pobliżu centralnej dzielnicy biznesowej. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like. You make me a believer, believer. You make me a believer, believer. The flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ever and flowing inhibited. Przed wieżowcami znajdują się fontanny, gdzie codziennie organizowane są wspaniałe pokazy z wykorzystaniem wielokolorowych laserów, łączące światło, dźwięk i wodę, które zrobiły na nas duże wrażenie. Wielką atrakcją dla nas były również ogrody Gardens by the Bay z tropikalną roślinnością, wodospadami, ptakami i motylami oraz tak zwanym Super Tree Grove, czyli gajem drzewopodobnych, podświetlonych formacji o wysokości od 20 do 50 metrów. Ogród można zwiedzać godzinami. Obejmuje on ponad 100 hektarów.
Warte zobaczenia są meczety, świątynie buddyjskie, muzea, dzielnica chińska i indyjska. Miasto jest bardzo zróżnicowane etnicznie i kulturowo. Chińczycy stanowią 75% społeczeństwa. Pozostali mieszkańcy to Malezyjczycy, Hindusi, Amerykanie i Europejczycy, co jest wynikiem emigracji biznesowej i zarobkowej. W Singapurze są 3 główne religie: buddyzm, taoizm oraz chrześcijaństwo. Poza tym 15% Malezyjczyków wyznaje islam, a 7% to Hindusi wyznający hinduizm. Zebrane ciekawostki. Singapur jest jednym z najmniejszych państw świata. Położony jest w południowej części Półwyspu Malezyjskiego w Azji. Zajmuje 716 km² i jest 435 razy mniejszy od Polski, z czego 600 km² leży na głównej wyspie, a pozostała część obejmuje przybrzeżne niewielkie wysepki. Pomimo że w kraju nie ma stałych rzek, to zainwestowano w ich rewitalizację oraz budowę zbiorników retencyjnych, dzięki czemu roślinność w mieście jest piękna. Singapur stopniowo się powiększa, importując z Malezji i Indii piasek, wykorzystuje się go do powiększania obszarów nadbrzeżnych oraz podbudowy nowych obiektów. Singapur początkowo był brytyjską kolonią założoną w 1819 roku. Dopiero w 1965 roku zyskał niepodległość i stał się wolnym i niezależnym państwem. Pierwszy premier Singapuru, Lee Kuan Yew, uznawany jest za ojca sukcesu państwa, w którym dobrobyt trwa do dziś. Państwem miastem rządzą od pół wieku technokraci, fachowi i uczciwi słudzy państwa. Były premier kazał im dobrze płacić, by nie uciekli do sektora prywatnego i by nie kusiły ich łapówki. Jednocześnie ściągał talenty z całego świata na uczelnie i do ośrodków badawczych. Kwitnącego Singapuru nie lubią demokraci. Od 50 lat wybory wygrywa tam ta sama rządowa partia Akcji Ludowej. Jednak większość milczy, bo to cena za wygody. Singapurskie państwo zwane nanny state, czyli państwo opiekuńcze, o wszystko się troszczy. Zapewnia dobre szkoły i szpitale, sprawne urzędy i programy budowy tanich mieszkań. W Singapurze jest wysoki poziom PKB oraz standard życia. Edukacja rozpoczyna się od 6 roku życia, a pełnoletność osiąga się w wieku 21 lat. Średnia długość życia dla kobiet wynosi 85 lat i 79 dla mężczyzn. Według statystyk Singapur jest jednym z najbezpieczniejszych oraz najczystszych miast na świecie. Z pewnością wpływ na to ma obowiązujące bardzo rygorystyczne prawo. Do dziś wykonuje się wyroki śmierci za posiadanie narkotyków, gwałt czy korupcję. Za drobne przewinienia są natomiast wysokie kary finansowe, a za wandalizm i kradzież może być wymierzona kara chłosty. Mieszkając w Singapurze trzeba się przyzwyczaić, że co 10 metrów spotyka nas kamera, każdy krok zostanie nagrany, nikt tutaj nie jest do końca anonimowy. Każdy wie, że moja wolność kończy się tam, gdzie twoja się zaczyna. Warunki naturalne oraz duże zagęszczenie ludności sprawia, że w Singapurze nie uprawia się roślin użytkowych oraz nie hoduje się bydła. Mięso i owoce są importowane, a jedynym produktem, który jest w Singapurze, to ryby i owoce morza. Import nie przeszkadza w tym, że kuchnia jest niezwykle różnorodna. Mimo różnych kontrowersji, jakie budzi Singapur, naszym zdaniem robi wrażenie i chętnie tam jeszcze wrócimy. Malakka. Miasteczko nie jest duże. Zostało założone w XIV wieku. W centrum znajduje się plac holenderski w kolorze cegły.
Kolonialne miasto z widocznymi wpływami portugalskimi, holenderskimi i brytyjskimi zachwyca architekturą i kolorami. Katolickie kościoły sąsiadują z muzułmańskimi meczetami i chińskimi świątyniami. Jedną z atrakcji w miasteczku jest jazda rikszą rowerową. Wszystkie riksze są ozdobione sztucznymi kwiatami i pluszakami przedstawiającymi bohaterów z bajek i filmów dla dzieci. Poza tym riksze mają zamontowane głośniki i kolorowe światełka. Dla wielu turystów są kiczem, a 15-minutowa przejażdżka z głośną muzyką z pewnością zaskakuje. Choć taka atrakcja wyróżnia miasto wśród wszystkich innych w regionie. Kuala Lumpur to stolica Malezji, jednakże rząd ma siedzibę w mieście Putrajaya, około 30 km od stolicy. Putrajaya powstała w latach 90., gdyż rząd w Malezji stwierdził, że budynki administracji rządowej są za bardzo rozsiane w Kuala Lumpur. Zdecydowano o budowie i przeniesiono całą administrację do zupełnie nowej lokalizacji na terenie dawnej plantacji palmowej. Należy wskazać, że miasto jest bardzo ładne. Wybudowano nowoczesne budynki o unikalnej malajskiej architekturze, pałac dla premiera, stworzono sztuczne jezioro, parki z tropikalnymi roślinami, wybudowano 8 mostów oraz 3,5-kilometrowe rondo, ponoć największe na świecie. Na uwagę zasługują meczety, tak zwany żelazny oraz meczet różowy, który jest głównym meczetem w mieście. Stolica Malezji, Kuala Lumpur, to dom trzech głównych kultur: malezyjskiej, indyjskiej i chińskiej. Najbardziej zaludnione miasto w Malezji. Wizytówką stolicy są bliźniacze wieże Petronas Towers. Budynek jest do dziś największym podwójnym budynkiem na świecie. Wieże wznoszą się ku niebu na wysokość 452 metrów oraz mają 88 pięter. Obie cechuje postmodernistyczny styl, do którego wpleciono islamskie wzornictwo ze względu na muzułmańską większość zamieszkującą Malezję. Budynek ma kształt ośmioramiennej gwiazdy. Dla nas atrakcją był wyjazd na mostek łączący Petronas Towers. To miejsce widokowe na miasto. Obok bliźniaczych wież stoi KL Tower, drapacz chmur.
To wieża telewizyjna, najwyższa wolno stojąca na świecie. Ma wysokość 421 metrów. Wieża działa też jako islamskie obserwatorium księżyca, który wyznacza miesiąc muzułmański z Ramadan. Ciekawym miejscem w Malezji są jaskinie Batu, odkryte w XIX wieku. Jest to kompleks hinduistycznych świątyń. Aby wejść do głównej jaskini, należy wspiąć się po 272 schodach. Przed schodami znajduje się najwyższa na świecie statua bóstwa Murugana. Ma około 43 metry wysokości. Posąg oficjalnie został odsłonięty w 2006 roku. Do jego budowy użyto betonu i stali, a całą konstrukcję pomalowano złotą farbą. Wejście do jaskini świątynnej znajduje się 100 metrów nad ziemią. Pierwsza część jaskini poświęcona jest Muruganowi. Dalej są ołtarze poświęcone hinduskim bóstwom. Ołtarze są kolorowe. To wręcz galerie rzeźb i obrazów. W głąb jaskini schody prowadzą do wyżej położonej groty. W jej suficie znajduje się spory prześwit, przez który wpada światło. Nie jest więc mroczno. Podczas naszego pobytu odbywały się tam modlitwy wiernych, składano kwiaty, paliły się kadzidła. Według mitologii hinduskiej Murugan został stworzony przez Siwę, jednego z najistotniejszych devów, czyli bogów w hinduizmie. Murugan to bóg wojny, który wprowadza boski ład i chroni przed demonami. W styczniu w pełnię księżyca trwa wielogodzinna procesja do jaskini Batu. Przybywają tu miliony Hindusów, aby odpokutować winy lub prosić o łaskę Boga wojny, o wyzdrowienie, o znalezienie dobrej żony, o szczęście w miłości i tym podobne. Procesję poprzedza od 18 do 60 dni ścisły post, modlitwy i medytacje. Święto to zwane Thaipusam uważa się za największe na świecie. Dla przybyłego tu wiernego pielgrzymka ma wielki wymiar duchowy. Niektóre umartwiające się osoby ciągną na długich sznurach przyczepiony do skóry ołtarz. Inne mają przyczepione do skóry dzwonki lub owoce oraz przebite policzki i języki trójzębami. Kult Murugana bywa utożsamiany z szamanizmem, który wiąże się z wiarą w duchy. Pokutnikom towarzyszą bębniarze wygrywający hipnotyczne rytmy, pomagające utrzymać stan religijnego transu. Pielgrzymi wierzą, że w tym dniu bogowie zsyłają część swej mocy na ziemię.
Taman Negara to park narodowy. Obszar jest zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Oferuje wiele bezpiecznych ścieżek trekkingowych, którymi przechodziliśmy podczas dziennych wycieczek, a także nocnego spaceru. Jedną z atrakcji było przejście przez system kładek zawieszonych pomiędzy drzewami na wysokości do 40 metrów. Z wysokości mieliśmy wspaniałe widoki na dżunglę. Ktoś może powie, że co to za dżungla, po której można chodzić po specjalnie zbudowanych ścieżkach lub mostach. Tylko że to nie był wyjazd na eksplorowanie dżungli, tylko na oglądanie tropikalnego lasu trochę z boku. Tak więc spacerowaliśmy po lesie, który niewątpliwie zachwyca różnorodnością gatunków roślin. Every day, that's what she told me. Turn your magic on. To me she'd say everything you want's a dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. And I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Said I can't go on, not in this way. I'm a dreamer, die by light of day. Gonna hold up half the sky and say, only I own it. And I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. 'Cause you make me feel like I'm alive again. W Taman Negara pływaliśmy też po rzece motorówkami w otoczeniu bujnych lasów, co było atrakcją samą w sobie. Podziwialiśmy naturę. Podczas jednej z takich wycieczek zatrzymaliśmy się, by obejrzeć leśnego giganta. To jest drzewo, którego gałęzie rozpościerały się ponad konarami innych drzew, sięgając do wysokości 80 metrów. Turn your magic on. And then she'd say everything you want's a dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. If we've only got this life, this adventure for the life. If we've only got this life, you get me through. Po lunchu dotarliśmy łodzią do Lata Berkon, gdzie spędziliśmy popołudnie przy kaskadach na rzece. Na nocleg wróciliśmy wieczorną porą. Przeprawa na drugi brzeg nie była w tym dniu bezpieczna z uwagi na burzę i ulewny deszcz.